doleciliśmy do Hanoi. Poznałam tutaj bardzo miłego pana z Kanady, przegadaliśmy cały lot i teraz idziemy dać naszą wizę. Ja ją wydrukowałam, pan nie, więc może być problem. Pan ma na imię Denny, w sumie nie mówię do niego pan. Czeka na mnie już Sofia, bardzo możliwe, też tego nie wiem, bo muszę ją najpierw znaleźć, więc zobaczymy jak to będzie. Najważniejsze, że doleciałam do Hanoi, oszczędziłam wam moich perturbacji po drodze, na mojej przesiadce, gdzie musiałam po prostu biec i wypłacać 7 poty, żeby zdążyć na ten samolot, ale jestem. I tym przydługim wstępem zapraszam was razem ze mną w podróż po pięknym Wietnamie. Zanim jednak przeniesiemy się do cudownego Wietnamu, powróćmy na sekundę do szarej rzeczywistości, która nastała po powrocie z Wietnamu. Mówię tutaj o mojej chorobie tropikalnej, która nie mam pojęcia jak się nazywa, nie mam pojęcia czym jest, ale dostałam jej na pewno po powrocie z Wietnamu. Tego nie widać na moim pięknym filmiku, ale ten wstęp jest dlatego, że chciałabym, żebyście pamiętali, że wszystko zawsze ma dwie strony medalu. A teraz zapraszam na film z cudownego, słonecznego Wietnamu. Idziemy do hotelu z Sofią i z Denim i powiem tak, najbardziej zaskakującą rzeczą jest tutaj ta waluta, bo tutaj się płaci po prostu tysiące, miliony i nie ma nawet jak tego przeliczać, prawda Sofia? Tak. A i pada oczywiście, bo przyjechaliśmy w deszczowej porze. Pan kierowca ma z tyłu ananasy, a my się zastanawiałyśmy, co tak ładnie pachnie. Ananasy! Ananasy! I'm trying to find an umbrella, and somewhere in the room someone says, umbrella delivery, umbrella delivery. So it's like, what is even that? An umbrella Uber or something? So $200,000 later in their money, which I don't really, I think so. I ordered 2 because it didn't seem to have changed. So I have an umbrella for me, an umbrella for you guys, and it cost basically like $12, and he's gonna go and pick it up for us and bring it back, probably on a bike. That's umbrella delivery. That was pretty cool. Takie tylko osobiste spostrzeżenie. Ciężej ich zrozumieć niż Chińczyków z angielskich. Mają bardzo mocny akcent, a my teraz idziemy z Sofią i z Denim coś zjeść, napić się, bo jest ciężko. Usiadłyśmy z Sofią w jakiejś pierwszej wybranej po prostu miejscówce na ulicy. Będziemy jadły zupę z makaronem, cokolwiek to znaczy, nie wiem co tam jest, ale jesteśmy w Wietnamie, musi być dobrze. They like, it's addictive, the shrimpy taste. Yeah. All right. Thank you. Więc jesteśmy na, jak to się mówi, na stacji. Tak, i zmierzamy do Haiphong. Najpierw musimy dostać się do pociągu. Zobaczymy, czy to nam się uda. Że u państwa Wietnamczyków z angielskim jest równie na bakier, co u Chińczyków. I również mają ten habit mówienia, że wiedzą, gdzie coś jest, nie wiedząc i po prostu wymachując ręką gdziekolwiek. Tak, 20 minuta na stacji i wciąż nie wiemy, gdzie iść. Po pół godzinie szukania udało nam się znaleźć nasze miejsce w pociągu i w ogóle nasz pociąg, bo to też była nie lada gracka. I za 2,5 godziny będziemy w Haiphong. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli wybór między wybraniem pociągu a autobusu w Hanoi czy w ogóle w Wietnamie, to nie popełniajcie naszego błędu i nie bierzcie pociągu, bo jest to po prostu tak brudno i przepraszam, ale obrzydliwie, że nie polecam. No i dotarłyśmy, a tak nam się przynajmniej wydaje, do Haiphong, o którym nikt nic nie mówił. No ale stwierdziłyśmy, to jest godzina naszego przyjazdu. Stwierdziłyśmy, raczej Sofia mnie wybudziła z głębokiego snu. No i na szczęście, bo ja to bym sobie przespała to. No i piękne są te budowle, takie mocno europejskie. O, a tutaj pan się zadławił. Myślę jak w Chinach normalnie.
Po 2,5-godzinnej podróży dotarłyśmy pociągiem do Haiphong. Tak jak mówiłam, pociągów nie polecam, broń Boże, bierzcie autobusy, są tańsze i na pewno czystsze. Nie jestem tego pewna, ale tak mi się wydaje z tego, co czytałam w internecie. No, nie pada, a miało padać, było 100% prawdopodobieństwa i na tej chwili Haiphong się wydaje spokojniejszy i taki bardziej przyjazny, więc zobaczmy, co tam ma w środku. Mieliśmy wielki plan, żeby wrócić do hostelu, zostawić nasze plecaki i pójść na czysto, że tak powiem, ale za bardzo nas skusiło jakieś takie śniadanie uniczne. Proponują tu nam 2 zupy i mleko i herbatę, ale nam to wystarczy do szczęścia, myślę. Tutaj wszystkie te takie restauracje uniczne mają do wyboru powiedzmy 2 dania, gdzie różnica jest, nie wiem, czy tam w mięsie, czy doda się tofu, czy coś tam. I tak w sumie jest w każdej z tej restauracji, że specjalizują się w jednej konkretnej rzeczy. Stała się najlepsza rzecz na świecie, mianowicie koleżanka Sofii, która jest Wietnamką. Jej rodzina zaprosiła nas dzisiaj na lunch, więc mamy niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć, jak wygląda wietnamski dom. I jest niesamowity, zupełnie inny niż wszystko, co do tej pory widziałam. Ma 3 piętra, pokoje są puste, wszystko jest bardzo przestrzenne i nie za bardzo cokolwiek się trzyma kupy, ale wygląda super. A za mną właśnie przeszedł Thai. Takie ma imię, który jest bratem koleżanki Sofii. Tutaj mamy kuchnię, która jest gigantyczna. Wszystko pachnie przepięknie. Uważam, że tak ekstra. Muszę tylko wspomnieć, że oczywiście Sofia i jej koleżanka Tao poznały się w Niemczech, dlatego Tao mówi świetnie po niemiecku. Po angielsku bardziej gadamy tak, że Sofia nas tłumaczy. Also wie so ein Joghurt. Bubble Tea? Ja, das ist Bubble Tea. So lecker. Aber es ist übelst süß. Ja, es ist viel süßer als in Vietnam. Yeah, everything is like has a lot of sugar. Everything is really sweet. And like the thing we drank in the morning was like bubble tea, but with a lot of sugar. Als Essen isst man Trinken, Verkehr und Sehenswürdigkeiten und Menschen. Ja? Ja, Menschen. Ciekawą rzeczą jest to, że wszystkie łóżka są takie twarde. To jest deski. Obiad się szykuje, wygląda pysznie, lepiej niż w niejednej restauracji, nie trzeba tu się o nic targować, dla mnie bomba. Po obiedzie zdecydowałyśmy, że ponieważ jest piękna pogoda, a tutaj się to nie dzieje za często w porze deszczowej, to wykorzystamy to i pojedziemy na plażę w Haiphong. I właśnie przyjechałam na rowerze, to nie było najlepszym pomysłem i najrozsądniejszym, wybacz mamo, do hostelu, żeby nas zameldować i wziąć kostiumy. Jedziemy na plażę. You're a memory now. You're all faded and brown. You're just namelessly. W centrum Haiphong na plażę jechałyśmy około 20 minut Grabem, czyli takim azjatyckim Uberem. No i cóż, kokosik, piękna pogoda, już nie jest taki upał, więc niczego więcej mi naprawdę nie trzeba. A jutro z rana jedziemy do Katby, więc nie za bardzo wyśpimy się na tym wyjeździe, ale wydaje mi się, że warto. Gut. Normal? Wo? 我觉得好吃，但是有点辣。Mam dla Was ciekawostkę. W Wietnamie ludzie nie noszą skarpetek i koleżanka Sofii była bardzo zdziwiona, że nosimy skarpetki. Kolejny dzień, jesteśmy w Haiphong, mamy 7 rano i dzisiaj, ponieważ pogoda dopisuje, przemieszczamy się promem do Katby, która jest największą wyspą spośród 366 wysp archipelagu Katba. Również razem z Ritą, tyle że dzisiaj dziewczyny idą w swoją stronę, ja w swoją, spędzę sobie samotny dzień w Katbie, gdzie Sofia do mnie dołączy następnego dnia i w zależności od pogody albo popłyniemy do Halong Bay i zostaniemy tam 2 dni, albo zobaczymy, co przyniesie nam los. Parę ciekawostek. Najpierw pierwsza o motocyklach. Czemu jest ich tutaj tak dużo?
To dlatego, że rząd Wietnamu nie chce, aby było za dużo samochodów na ulicach, dlatego samochodów jest niewiele, za to motocykli jest cała masa i naprawdę Chiny w porównaniu z Wietnamem to jest nic, jeśli chodzi o ruch drogowy. A jeszcze a propos par w Wietnamie, to na przykład nie można razem mieszkać, póki nie jest się małżeństwem, ponieważ Wietnamczycy są niesamowicie tradycyjni, więc Rita mówi, że jest niezwykle szczęśliwa, że jej chłopakiem jest Niemiec. Odnośnie samych Wietnamczyków, chciałabym porównać polską grupę społeczną z wietnamską grupą społeczną, którą sama stworzyłam. Mianowicie chodzi mi o polskie tak zwane ofery, czyli panie w podeszłym wieku z niezbyt miłym nastawieniem do wszystkiego. W Wietnamie są tak zwane kapelusznice, tak zwane, ja je tak nazwałam, czyli panie w tych słomianych kapeluszach, sprzedające na ulicy co popadnie i obdarzające cię bardzo morderczym wzrokiem, kiedy kupisz kokosa od konkurencji. Sprawy się troszeczkę pokomplikowały, ponieważ do Narodowego Parku trzeba pojechać autobusem lub taksówką, a ponieważ dziewczyny są już taksówką, no to skorzystam, więc jadę z nimi. Tak więc w bardzo nieprzyjaznym dla potliwości upale jedziemy do National Cat Ba Park, żeby spocić się jeszcze bardziej. Zamówiłam jogurtową kawę, chciałam tą z jajkiem, ale nie było wersji na zimno, ale jogurtowa również daje radę. Po drodze do parku zahaczamy o Hospital Cave, która jak sama nazwa wskazuje jest jaskinią, która w czasie wojny amerykańsko-wietnamskiej pełniła rolę szpitala. Jest to atrakcja, na którą można wpaść po drodze do parku. Teraz pojawia się pytanie, jak trafiasz do tej jaskini podczas wojny, będąc poranionym? Nie powiem, żeby wejście to było najłatwiejsze. Szpital mógł pomieścić 200 osób rannych i budowa szpitala w jaskini zajęła 3 lata. W czasie wojny wietnamskie wojsko było zaopatrywane w broń i w jedzenie przez Rosjan. Dowiedzieliśmy się, gdzie jest właściwe wejście i jest ze strony lasu, żeby jakby co można było nim uciec. I też tuż koło wejścia leżały deski dla rannych. Tak, to ma sens teraz. Spytacie, czy brałam prysznic? Otóż nie. Jesteśmy w podróży po parku, zajęło nam to tak summa summarum 2,5 godziny, ale naprawdę warto. Park jest przepiękny, no i jak widać zmęczyłam się trochę. Koniec gadania na dziś, zostałam sama w Cat Bie i robię sobie obchód całego miasteczka wieczorny. Po przepysznym śniadanku idę jeszcze po kawę jogurtową i o 11:30 ruszam na prom, który zabierze mnie do Halong Bay, do którego będę płynąć 2 godzinki. I tam najpewniej spotkam się jakoś wieczorem, po południu z Sofią. Kochani, ponieważ wyszłam z założenia, że w życiu trzeba eksperymentować, a zwłaszcza będąc w Wietnamie, więc zamiast brania wczorajszej jogurtowej kawy, wzięłam kawę jajeczną, która jest tak zwanym specjałem wietnamskim i na waszych oczach spróbuję jej po raz pierwszy. O Boże, jest strasznie słodka i gorąca. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale jest pyszna. Powiem wam, że poza tym, że Cat Ba jest bardzo przyjemnym miasteczkiem oferującym pyszną jogurtową i jajeczną kawę, to w sumie bardziej niż miejscem do zostania jest takim punktem wypadowym do innych miejsc. Bo tak średnio jest tu co robić. Tak łażę i łażę. Do zobaczenia jutro. Nie wiem jeszcze do końca gdzie, ale gdzieś na pewno.